Cześć. Dzisiaj omówimy sobie piosenkę Stinga Shape of My Heart. Od razu zaznaczę, że nie jest to aranżacja odpowiadająca oryginałowi co do dźwięku, ale wersja trochę uproszczona. Dzięki temu gra się bardzo przyjemnie, a według mnie brzmi wystarczająco dobrze. Jeżeli lekcja Wam się spodoba, jak zwykle zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę lub podesłania materiału grającym znajomym. Z góry dzięki. Możecie też dawać znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Może jesteście zainteresowani nauką od całkowitych podstaw albo chcecie usłyszeć jakiś konkretny utwór. Dajcie znać. A teraz zaczynamy. Wytłumaczę Wam wszystko krok po kroku. No dobra, może zacznijmy sobie od tego, co na początku robi prawa ręka, bo w pierwszej fazie tego utworu ruch prawej ręki będzie powtarzalny, to znaczy najpierw będziemy sobie szarpać dwie skrajne struny kciukiem i palcem środkowym, później strunę C, czyli trzecią od dołu kciukiem, strunę E, czyli drugą od dołu palcem wskazującym i znowu dolną palcem środkowym. I teraz będzie się to działo na akordach, które wyglądają tak. Pierwszy z nich to taki amol połączony z C-durem, czyli palec wskazujący na drugim progu górnej struny i palec serdeczny na dolnej strunie na trzecim progu i właśnie stosujemy ten schemat szarpania. Czyli jeszcze raz, dwie skrajne struny, trzecia, druga, pierwsza od dołu, ok? I rytm tego jest taki. Później zmieniamy sobie akord na Emol 7, który wygląda tak, że palec wskazujący jest na strunie C, czyli trzeciej od dołu na drugim progu i palec środkowy na strunie dolnej na drugim progu. I robimy dokładnie to samo, czyli od początku mamy. Teraz złapiemy sobie akord d-moll, który wygląda tak. W ogóle łatwo go zapamiętać, jeśli znacie F-dur, to wystarczy do F-dur dołożyć palec serdeczny na drugim progu trzeciej struny od dołu i powstaje nam d-moll. Trochę go nie będzie widać, ale to wytłumaczę Wam palec po palcu, jak go złapać. Palec wskazujący, pierwszy próg drugiej struny od dołu, palec środkowy, górna struna na drugim progu i palec serdeczny, trzecia struna od dołu na drugim progu. Ok? To jest d-moll i na nim robimy dokładnie to samo. Czyli od początku mamy. Teraz nie puszczamy tego d-mollu, puścimy sobie tylko palec wskazujący z niego. Czyli zostaną nam dwa palce na górnych strunach na drugim progu i szarpniemy sobie trzy struny, dwie dolne i górną. Ja to robię palcem wskazującym, środkowym i kciukiem. Później, nie zmieniając tego akordu, po tym trójdźwięku, po szarpnięciu tych trzech strun, zagramy sobie strunę C, czyli trzecią od dołu kciukiem. To wszystko będzie wyświetlać Wam się w tabach, więc myślę, że będzie dosyć łatwe do odczytania. Po tym zmienimy sobie chwyt, złapiemy sobie górną strunę na pierwszym progu, tylko i wyłącznie to, palcem wskazującym, ok, nic innego nie trzymam, i szarpniemy sobie dwie struny, strunę górną i drugą od dołu. Czyli cały motyw od początku powoli zabrzmi tak. No to tak, jeżeli chodzi o formę tej piosenki, to cały motyw, który zagraliśmy, powtórzy się w niej dwa razy, to znaczy, tak na szybko. I jeszcze raz. Ok? Tutaj w oryginale za pierwszym i drugim razem różni się trochę ten pierwszy akord, natomiast na potrzeby naszej lekcji zostawimy sobie ten amol połączony z C-durem. On jest dosyć prosty do złapania, a brzmi tutaj naprawdę dobrze, więc nic sobie nie zmieniamy, gramy po prostu dwa razy to samo. Teraz następuje druga część tej piosenki, już trochę mniej charakterystyczna, ale też bardzo ładnie brzmiąca. Łapiemy sobie akord F-dur, na którym nie będziemy nic zmieniać, a tylko zagramy sobie struny. Licząc od dołu. Trzecia, druga, pierwsza, czwarta, druga, ok? Rytm jest taki. Ok? Teraz przechodzimy dalej do tego F-duru
dokładamy mały palec na trzecim progu dolnej struny i szarpiemy sobie 3 struny, 2 dolne i górną. Ok. I teraz po tym szarpnięciu 3 strun zagramy sobie 2 razy górną strunę i raz drugą od dołu. Czyli 2 pierwsze takty tej drugiej części zabrzmią razem tak. Teraz następuje bardzo prosta i przyjemna część, bo puszczamy wszystko w lewej ręce. Właściwie jest to akord C-dur, ale nie używamy dolnej struny, więc nie musimy sobie trzymać tego trzeciego progu, nic nie trzymamy. Gramy sobie strunę górną i drugą od dołu, a później strunę C, czyli trzecią od dołu. I to powtarzamy jakby 2 razy. Dobra, teraz wam zagram drugą część od początku, czyli te 3 takty. Przechodzimy do 4 taktu, łapiemy sobie akord E7, który wygląda tak, że palcem wskazującym trzymamy sobie górną strunę na pierwszym progu, palcem środkowym trzecią strunę od dołu na drugim progu i palcem serdecznym dolną strunę na drugim progu. I tutaj szarpiemy sobie 2 struny jednocześnie, G i E, czyli górną i drugą od dołu, później trzecią od dołu i 3 struny jednocześnie, 2 dolne i górną. Czyli druga część od początku. Teraz została nam sama końcówka, która już jest naprawdę prosta. Łapiemy sobie akord F-dur i szarpiemy wszystkie 4 struny 2 razy. Teraz znowu E7. Robimy arpeggio. Ja to akurat wykonuję 4 palcami. To może być trochę trudne, więc równie dobrze możecie przejechać kciukiem w taki sposób po wszystkich strunach. I wszystko zamyka akord A-moll. Czyli cała druga część. I w tym momencie wszystko zaczyna się od nowa, a w oryginalnej piosence wchodzi wokal. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.